Tak wygląda rzepak, tak wygląda akacja, taką mamy temperaturę na zewnątrz, a taką mamy piękną aurę 18 maja 2025 roku. I co w związku z tym ciekawego na pasiece? No bardzo ciekawie i czasami bardzo nieciekawie. Jeżeli chodzi o rzepak, lotnych dni, gdzie pszczoły mogły zbierać, myślę, że było około 7. Jeżeli chodzi o takie dni na pograniczu, jeszcze dodatkowe około 3. Pszczoły raczej siedziały w ulach i to takie dłuższe dni, po 4-5 dni, później 2-3 dni mogły polatać i z powrotem pakowały się do ula, bo znowu bądź padało, bądź temperatura była 8, 10, 12 stopni, czasami do 14. Na te pośrednie dni wliczam te między 14 a 17 stopni, gdzie pszczoły mogą latać, ale nie do końca coś zbierają. Przez to co? No, pszczół się namnożyło w ulach, miodu przyzwoicie. Te 13 do 15 kg z ula. Także jeżeli chodzi o sam rzepak, jest przyzwoicie. No ale jest inny problem. Pszczoły siedzą 3-4 dni w ulach, coś tam siedzą ciasno, kombinują, ciepło, gorąco, jednak się trochę cieśnią. No, są pszczoły teraz w maksymalnym stadium rozwoju. No jak tylko pojawia się jakaś fajna temperaturka, lepsze słoneczko, no to niektóre próbują uciekać. Także w tym momencie przeszedłem chyba z gospodarki pasiecznej odkładowej na rojową. No, do tej pory 4 rodzinki zdejmowałem już i wkładałem do nowych, pięknych, wyczyszczonych ulików na węzeł. Czasami dostały troszkę ramek już odbudowanych. Były zamknięte jeden dzień, otwierane, no i tam już życie, nowe rodzinki się rozwijają, no ale taka pogoda niestety bardzo mocno sprzyja temu, żeby się rodzinki chciały roić. A pamiętacie, pokazywałem i opowiadałem Wam w tamtym roku, że miałem problem z grzybicą wapienną. Większość rodzin ogarniętych, wyczyszczonych nie ma tego problemu, no ale kilka jeszcze zostało. To są najsłabsze rodziny na pasiece. One są na 2 korpusach, jedna, druga dadant, na 3 korpusach, jedna, druga dadant. I tam rzeczywiście tego czerwiu ubywa. Ten czerw jest bardzo mocno rozstrzelony. Są mumie na dennicy, no to jest ważne, że no, ważne, ale na co trzeba zwrócić uwagę i raczej coś próbować robić, bo te mumie są szare, szaro-czarne, też białych jest sporo, ale jest dużo tych szarych i szaro-czarnych, a to są aktywne mumie, które rozsiewają te swoje grzyby i zarażają nadal. I chyba już z tymi rodzinkami nie wytrzymam do tego momentu, żeby już troszkę tej roboty było mniej. Niestety trzeba się brać i za nie, no bo w momencie, kiedy rozpoczną się jakieś rabunki, odwiedzanie rodzin pszczelich, jedne, drugie, jedne będą wpadać do drugich, będzie rabunek, no to przeniosą sobie tą grzybicę, no i w przyszłym roku znowu mi się to odrodzi. Także teraz, póki są pożytki, póki mają świeży dopływ, no i trzeba pilnować oczywiście, żeby tych korpusów nie przerzucić z powrotem może nie z powrotem, żeby nie przerzucić do kolejnych rodzin, ramki, które są odwirowywane z nich, z miodu, żeby też nie podłożyć jakiejś innej rodzinie, żeby zminimalizować to ryzyko. Też najpierw przeglądam te rodzinki, które są zdrowe, później przeglądam te, które są chore, znowu dezynfekcja sprzętu, ula. Także grzybica wapienna jeszcze cały czas się kręci po mojej pasiece. No i oczywiście szybko oprysk jeszcze w tych rodzinach zrobię z Silveco Plus. No i chyba trzeba je wyłączyć całkowicie z produkcji i podkarmiać syropem z właśnie Silveco, żeby to jakoś przygotować je do tej wymiany matki, wymiany węzy, ramek na węzę, żeby to jak gdyby było w gotowości do tego, żeby jednak sobie poradzić z tą grzybicą. No i jest też inny problem, bo wczoraj objeździłem i powyciągałem miód w 2 pasiekach. No i mam jeszcze tu i jeszcze na jednej problem, no bo niektóre miody już nektary były przyniesione w połowie kwietnia, tam jeszcze przed tym jak rozpoczął kwitnienie rzepak no i to może zacząć krystalizować. To są nektary z sadów, to są nektary z klonów, no i szkoda by było to stracić, żeby im dawać z powrotem później taką kaszę, której nie da się odwirować z ramek, żeby to przerobiły, przejadły i przerzuciły do kolejnego miodu, więc
Więc trzeba tutaj to przypilnować, no bo trzeba to jak najszybciej wywirować. Wczoraj zrobiłem takie szybkie, ale to było tak, deszcz pada, przestaję, wychodzę, wyciągam, łapało mnie w połowie, także jak 4 czy 5-korpusowa rodzinka rozebrana, no to jak deszcz zaczyna lać, no to trzeba to szybko pozbierać, jeszcze próbować ten miód zabrać im, który się chce wyciągnąć, no i 2 kombinezony totalnie przemoczone, ale jakoś udało się i dałem radę. Także no pierwsze miody już są odwirowywane. Co, rójki. Fajnie, no bo rójki, no wiadomo, no to już jest taka struktura rodziny, że z jednej strony nie chce się, każdy unika tych rójek, ale w momencie jak już się ma tą rójkę, no to tam mamy i młodszą pszczołę, i starszą pszczołę, i tą karmicielkę, i tą zbieraczkę, więc i mamy najważniejsze, nie mamy czerwiu. No i zabiegi, no i oczywiście mrówka poszła, kwasik mrówkowy poszedł, żeby pozrzucać to, co przez 2 dni. Jakby coś minęło jeden dzień, no to jeszcze drugi dzień, żeby dobić to, co zostało. Także no to jest ten plus, że nagle te rójki, które łapiemy, które wrzucamy, one nie mają czerwiu i w bardzo łatwy sposób możemy pozbyć się warozy. I liczyć na to, że jeszcze może w tym późniejszym okresie, sierpniu, gdzie będą wrzosowiska, gdzie będą nawłocie, ta rodzinka, ta rójka jeszcze nam da trochę miodu. No i oczywiście no, te rodzinki na węzę, jak najwięcej węzy, jak najmniej ramek już odbudowanych. No, żeby, niech budują, niech pędzą w tym kierunku, żeby się jak najmocniej rozwinąć. A teraz może coś z tych tematów okołomiodowych, czyli no, ta umowa, która jest między Polską a Ukrainą, która była przed konflikt, nie wiem jak to mówić, bo to jak padają niektóre słowa, to później ucina strasznie zasięgi. Trzeba, kurczę, Wiecie, jak trzeba ważyć słowa, jak coś się mówi, nie można polecieć tak na luzie, tylko tego nie mogę. Są takie ileś słów kluczowych, które trzeba wycinać. No ale dobra, wracamy. No, wiemy, co się dzieje na Ukrainie. Unia Europejska najpierw totalnie zdjęła wszelkie limity i przyjmowała bez cła jak leci. To chyba od czerwca 2022 roku. Później w 2023-2024 zaczęli wprowadzać jakieś limity bez cła do określonej kwoty. W ubiegłym roku w Unii Europejskiej było 40 000 ton i później kolejne miody już były z cłem. No i teraz 5 czerwca definitywnie już się kończy to. I teraz ciekawe, co nasi rządzący zrobią. Wszyscy zajęli się wyborami, a tutaj mamy problem przede wszystkim rolnicy, no bo nie wiadomo, jak poszło bez limitu, to wszędzie były magazyny wszystkie wypełnione po brzegi. No wiadomo, jak to się skończyło też dla nas pszczelarzy, gdzie bardzo przysiadł skup miodu od hurtowników, od dużych pasiek, no i trochę to też zawirowań zrobiło. No i 5 czerwca kończy się już ta jak gdyby czas wsparcia Ukrainy i co dalej? Czy nagle stwierdzą, że nie ma ceł i można znowu wwozić wszystko jak leci, czy wracamy do sytuacji sprzed 2022 roku, gdzie obowiązują też limity, a te kwoty tych limitów nawet by nam bardziej pasowały, bo one były trochę niższe niż to, co po 2022 roku. Także no ciekawie to wygląda, czy ktoś się zajmie, no to będzie akurat po drugiej turze wyborów. I jak nie dopilnują tego i pierdykną nam od razu takie nam i rolnikom przede wszystkim. Bez kontroli wjazd produktów rolnych z Ukrainy, to może być bardzo nerwowo. Końcówka czerwca, początek lipca zaczną się żniwa i jak przez ten okres od 5 czerwca do załóżmy tego 10-15 lipca znowu firmy uzupełnią sobie magazyny produktem pochodzącym zza wschodniej granicy, no to znowu będzie nerwowo, znowu będziemy mieli protesty, blokady. No oby sobie o tym ktoś przypomniał i żebyśmy, no nie tylko my w Polsce, bo to nie jest od nas do końca zależne. Mam nadzieję, że tam w Unii o tym pomyśleli. A tym bardziej, że z artykułów prasowych, które czytam na ten temat, bardzo sprzeczne informacje dobiegają, że jedni mówią, ok, jak się skończy, to znowu będą te kwoty limitów dostaw bezcłowych dużo mniejsze niż to, co było przez ostatnie 2 lata. Inni mówią, że jak to się skończy, to Unia Europejska może znowu rynek na maksa otworzyć, żeby wykazać się wsparciem dla naszego sąsiada. Także co będzie? Dopiero pewnie
5 czerwca się przekonamy, a może nawet się nie przekonamy, tylko się przekonamy w momencie, jak się dowiemy, że mamy znowu u hurtowników pełne magazyny. Oby nie. No i jeszcze jedno w takim razie. Ministerstwo Rolnictwa spotkało się z władzami PZP. No i powiem Wam, o czym tylko rozmawiali. Mam tutaj sobie wpisane. Tak, organizacja roku dzierżoniowskiego, 4-6 września 26. No to wiadomo, no, o takiej imprezie, no pewnie ona dojdzie do skutku, będzie jakieś wsparcie i patronat ministerstwa, także to spoko. Propozycja obowiązkowej rejestracji elektronicznej pszczelarzy i rodzin pszczelich. I ja jestem cały czas, to pan Tadeusz Sabat, jeżeli chodzi o prezydenta, bardzo często to porusza, bardzo często to powtarza i cały czas nie mogą znaleźć na to fundusze. Może to dużo rozwiązać i spraw formalnościowych, no i udowodnić to, ile tych może pokazać to, ile rzeczywiście tych rodzin pszczelich w Polsce mamy i tych pszczelarzy, bo to na razie jest to, co do tej pory, te wszystkie statystyki to jest takie jakieś fikcyjne, bez możliwości sprawdzenia. A tutaj to, co deklarujemy w systemie elektronicznym, możemy bez problemu aktualizować wszystko na bieżąco, więc no czekam na to już od dłuższego czasu. Kwestia paliw dla pasiek wędrownych na wzór dopłat do paliwa rolników. No i co Wy o tym myślicie? Bo ja jestem cały czas przeciwny wszelkim dopłatom. Czy to te 50 plus do ula, czy nie wiem, czy już jest więcej, czy nie, bo ja nie składałem, to nie wiem. Czy dopłaty do sprzętu, czy teraz jeszcze do paliwa. Weźcie to pod uwagę. Okej, oni nam teraz dadzą, ale moim zdaniem takie uzależnianie się od tej Unii Europejskiej do sprzętu 50 plus, teraz jeszcze paliwo i w końcu oni stwierdzą, dobra, my Wam dajemy kasę, a Wy macie, żeby to spełnić, macie zrobić to i to. Później zniknie ta kasa, a Wy już i tak będziecie mieli spełniać to i to, bo tamto. Szkoda gadać. Wprowadzą limity dla rodzin, dla pszczelarzy, kursy, szkolenia, no i tak trochę za bardzo, no ja tutaj patrzę cały czas tylko i wyłącznie, żeby mocno cisnąć kontrolę, jeżeli chodzi o jakość produktów pszczelich, ale jeżeli chodzi o to wsparcie, jeżeli tam to będzie rozwiązane, to my będziemy mieli w dupie te pieniądze unijne. Byleby zablokować to, co jest fałszywe. Już nawet nie to, co jest z importu, ale to, co jest, co udaje syrop, co udaje syrop za 4-5 zł, a sprzedawane jest no, po 11-12, a wiadomo, że wyprodukowanie tego kilograma miodu kosztuje znacznie więcej. Także jeżeli z tym sobie poradzą, no to my już będziemy mieli naprawdę głęboko w poważaniu te wszystkie dopłaty. O, i to jest bardzo ciekawe. Enklawy śródpolne, pasy kwietne dedykowane zapylaczom. No i to by było naprawdę, pamiętacie, że były te miedze, były takie, że sąsiad od sąsiada jednego z drugim dzielił taki pas i metr, 2-3 metry no takiej łąki, czyli rosła tam trawa, ale też rosły inne fajne zioła czy kwiaty, które wspomagały te nasze pszczoły. I to było w czasach, kiedy tych pszczół było mniej, kiedy te rodziny były, na przykład też jest mowa, że wtedy też było bardzo dużo rodzin pszczelich. No ale te rodziny, te matki, to były znacznie mniej plenne, czyli rodzina kiedyś miała 30-40 tysięcy osobników, a teraz mamy 60, 80 albo czasami niektórzy potrafią mieć i więcej tej pszczoły w jednej rodzinnej pszczele, czyli to podwojenie wystąpiło już w skali jednego ula, a nie ilości rodzin. Także no i kiedyś to było, a teraz dwa palce, czasami nie, jeden drugiemu w orasie i nie ma tej miedzy, nie ma tych właśnie pasów śródpolnych. Wszystko jest do drogi praktycznie doorane, no i nie ma gdzie te pszczoły później, w tym późniejszym okresie, gdzie te właśnie kwietne sprawy, te zioła, te kwiaty późniejsze kwitną, no to nie ma tego pożytku dla tej pszczoły później. Także no to jest fajne, ciekawe. Liczę na to, że coś w tym kierunku się zrealizuje. No i kolejne tematy związane z niewłaściwym stosowaniem środków ochrony roślin, zatrucia pszczół, powoływanie komisji, działania w przypadku zatruć i tym podobne. No to jest też ważne, bo naprawdę tak już myślałem, że już mamy to z głowy,
No ze względu na to, że ja tutaj w symbiozie żyję z gospodarstwem rolnym, co nie, jako pszczelarz, wywożę też pszczoły. No nigdy mi się nie przytrafiło, żeby ktoś mi wytruł pszczoły, jakiś rolnik, stosując jakiś oprysk, czy zakazany, czy niebezpieczny. No czy zakazany, to tego nie wiem, pewnie w badaniu by wyszło, czy gdzieś jakiś rolnik w okolicy, no ale wszystko idzie na takim no zachowane są te zasady bezpieczeństwa, ale jak obserwuję Facebooka, no to któryś ostatnio, nie pamiętam już który, znajomy znowu pokazał, że pszczoły i w ulu, i przed ulem, i zamotane, i jak naćpane, no kurczę, no jednak cały czas to się zdarza, a finalnie i tak nie ma procedury, która by jasno wskazywała: widzisz zatrucie pszczół, zrób to, zadzwoń tu, powiadom tego, przyjedzie taki i taki gościu, oceni, sprawdzi tego, dostanie taką i taką karę. Nie ma tego, to wszystko jest cały czas tak patykiem pisane i nikt się nie chce tego podejmować. No ale miejmy nadzieję, że to się zmieni. O, i tutaj właśnie mamy ten temat, o którym mówiłem. Import miodu głównie z Chin i Ukrainy, utrzymanie ceł, zwiększenie kontroli na granicy oraz na bazarach i targowiskach. Co znaczy utrzymanie ceł? Jeżeli chodzi o Chiny, no to są cały czas te cła, no ale co z tego? Jeżeli coś wjeżdża, co kupują za 4 zł, to nawet jak dostaną cło 30%, no już nie mówię o cłach, jak Donek Trump nam dowalił 140 w pewnym momencie, ale mówię o takich realnych 20-30%. No to z 4 zł, to ile to mamy? 5,20 wtedy. Za 5,20 wtedy to wjeżdża, a nie za 4 zł. No to dalej to jest kropla, która nie wydrąży. Przepraszam, rozłączyło mnie, to dalej jest to ilość, która niestety nam nie pomoże. Dobra, no myślę, że kilka tematów na szybko poruszonych, że były ciekawie. Subskrybujcie, łapkujcie, no i oglądajcie kolejne filmiki. Trzymajcie się, cześć.